Dzień dobry. Dziś zapraszam Was w podróż. Podróż do smaków dzieciństwa. Czy Wasze babcie też robiły Wam serdiczki? Popatrzcie sobie. Ja wiem, że to może wyglądać na bardzo skomplikowany deser do zrobienia. To nie jest deser, jak to nazwać? Przekąska. Przekąska? Słodka przekąska. Słodka przekąska. Że to może wyglądać na bardzo trudne i skomplikowane, ale oglądajcie dalej i zobaczycie, że wcale nie jest. Co mogę powiedzieć? No to na ten temat to w ogóle nic nie można mówić. Albo poczekajcie. Którą sobie wybrać? Albo tą, dobra, wezmę tą. Czyli co widzicie? Wybiorę sobie taką minę do środka. O Jezu, jakie one są mięciutkie. Trochę się mi rozlazła. No bo co zrobić? Jeszcze nie, bo jeszcze ciepło, gorąco. O, właśnie, bo jeszcze gorąco. Popatrzcie na to. To już kończę, bo następną. Ale nam to wyszły. Ale nam wyszły te bułki. Dobrze. No to zaczynamy. Ja akurat robię sobie wszystko w Thermomixie. Jeżeli nie macie Thermomixa ani żadnego robota, to po prostu zrobicie to normalnie w misce, tak jak każde inne ciasto drożdżowe. Czyli mleko musi być ciepłe, podgrzane do temperatury, tak powiedziałabym, 40 stopni, żeby drożdżom dobrze się rozmnażało, ale żeby z kolei to nie zabiło. Drożdże puścić najlepiej. Cukier waniliowy. Nam ładnie ciasto pachniało. No i zwykły cukier, żeby nakarmić drożdże. No i co, zamykamy to. No i mi się miesza wszystko. Gdy mamy już wymieszane porządnie drożdże z cukrem i z mlekiem, ciepłym mlekiem, dodajemy resztę, czyli masło. Takie zimne masło, dlatego daję pierwsze masło do ciepłego mleka, żeby się fajnie rozpuściło, roztopiło. Wtedy dodaję mąkę. My już robimy tutaj drugie ciasto, bo miało być tylko jedno ciasto, ale druga część się nie nagrała. No i na potrzeby filmu robimy drugie ciasto. I jajka teraz. Kurkę poprosimy o jajko. A w zasadzie to potrzebujemy samych żółtek. Do ciasta. Dobrze. Jedno żółtko. Drugie żółtko. Jest. I trzecie. Widzicie, u nas kurki niosą różne jajka. Są takie klasyczne, beżowe bym powiedziała, białe. I te są od zielony nóżek, tak one się nazywają? No tak. Czy jakieś tam, te niby mają mniejszą zawartość cholesterolu. No dobra, i wyrabiamy ciasto. U mnie wyrobi sami. Ale jak widzieliście w pierwszym odcinku z chlebem, można też ręcznie wyrabiać ciasto. No dobra. Dobrze, ciasto jest wyrobione, wygląda tak. Teraz sobie przysypię go do miski. Wypadł. No i dobra, to są dwa ciasta. Przykrywamy do wyrośnięcia. Też powinno się podwoić. No i dobrze, ciasto nam rośnie, w międzyczasie możemy przygotować nadzienie. Moim nadzieniem będzie oczywiście ser. Ja mam ser z Podkarpacia, z Rosielnicy, nie, Jasielnica Rosielna. Nie oszczędzajcie na serze, bo to musi być ser. Zresztą to widać, popatrzcie, jaki to jest ser. Widzicie? To jest ser fajnie przemielony, ale jest ser. Czasami jak kupicie sobie taki tani niby ser, to jest po prostu jakiś taki jogurt zagęszczony i to nie będzie ser. I w półkach to się rozleje. Dobra, zrobimy tak 0,5 kg, puszczamy, to jest ser. Pomywamy jak domowy. Do sera dodajemy żółtka.
Same żółtka, bez białek. Cukier, tylko muszę łyżkę. Cukier, puder. 5 i śmietana. Dobra, jeszcze cukier waniliowy. Ja mam zwykły taki cukier waniliowy, ale jeżeli macie jakiś taki, wiecie, lepszy, prawdziwy z laską wanilii, no to jak najbardziej taki. Jak lubicie, możecie zawsze też dodać aromat pomarańczowy na przykład. My nie dodajemy. I blendujemy wszystko razem. Jaka konsystencja? Popatrzcie. Teraz jeszcze spróbujemy w smaku. O. Pycha. Jeżeli chcecie, możecie dosłodzić wedle uznania. Jeżeli chcecie, jeżeli się okaże, że ten ser wasz jest taki dosyć rzadki, ten mój gęstość ma w sam raz. A gdyby się okazało, że nie uda wam się kupić, albo się nadziejecie na jakiejś kiepskiej jakości ser, to sobie dołóżcie jeszcze budyń śmietankowy albo waniliowy, żeby ten ser się ściął w pieczeniu. Tylko z tym budyniem to też nie przesadzajcie, bo musicie sobie zobaczyć objętościowo mniej więcej, bo jak dacie za dużo budyniu, to później te bułeczki będą takie mięciutkie, a nadzienie jak stężeje będzie bardzo twarde, więc jeden pewnie maksymalnie. Dobra, to mamy wszystko gotowe. Przechodzimy do tego najtrudniejszego etapu. Chyba gotowe. Ciasto ucieka. Nigdzie nie uciekniesz. Dobrze. Teraz oczywiście to nie może być takie piękne. Musimy troszeczkę to ciasto pomieszać, przerobić. Ale żywiutkie. Ale będą, miałam mówić ponczusie, to nie będą ponczusie, to będą bułeczki przecież. Ale piękne ciasto, jakie cieplutkie. Wszystko zaczyna się od ciepłego mleka, cieplutkiego mleka, ciepłego, nie gorącego. I wtedy na takim ciepłym mleczku ciasto świetnie rośnie, jeszcze jak jest koło kaloryfera, to już całkiem. Teraz ja na potrzeby nagrywania filmu mam tutaj taką stolnicę silikonową. Kupiłam jeszcze dawno temu na AliExpress, ale u nas jest taka duża stolnica w spiralce, tylko że tam jest dosyć ciemno, wiecie, tam się nie nadaje, nie pomieścimy się z kamerą, więc no nic, zobaczymy jak się będzie sprawować. Chodź tu kawałek ciasta. Dobra, to teraz wykrawamy kółeczka. Ale fajnie się kroi na tej macie. Ciasto jest mięciutkie i prawda jest taka, że gdyby było gęstsze, to by się fajniej wyrabiało. A w ogóle na stole wolę zostawiać niż na macie. Ale dzięki temu, że ono jest takie rzadkie, to te bułeczki będą super takie mięciutkie, pulchniutkie, więc niestety trzeba się trochę z tym pobawić, ale warto. Chyba weźmiemy tą watę, ściągnąć watę. Chociaż... No nie wiem, dobra, dajmy szansę, muszę sobie ręce umyć. Zaczynamy tą nierówną walkę, jak to się mówi. Bierzemy sobie taki placuszek, rozciągamy go troszeczkę, ale nie za bardzo, żeby w tym miejscu na środku nie był za cienki, bo jak go za bardzo rozciągniemy, to później w czasie pieczenia zostanie tylko taka praktycznie skórka papierowa, więc troszeczkę rozciągamy, ale z umiarem. Bierzemy ser. Ja to bym zawsze chciała tego sera napchać jak najwięcej, bo bardzo lubię takie serniczki, ale prawda jest taka, że jak się nałoży tego sera za dużo, to niestety, ale ten ser w czasie pieczenia znowu wypłynie. I teraz ja lepiej to tak pierogi kleję sobie tutaj po bokach, z tego względu właśnie, żeby ten ser nie wypływał. Więc sobie robię takiego pieroga. Ciasto jest mięciutkie, więc się bardzo łatwo lepi. I wtedy po prostu biorę go tak, widzicie, składam w całość. Tutaj sobie tak lekko spinam, ale nie trzeba jakoś tam bardzo mocno. I po prostu wracam do góry nogami, tak żeby na tym leżał. O, widzicie? Jest ładna bułeczka i na papier.
No dobra, pierwsza partia gotowa. Ale nie do końca jeszcze gotowe tak naprawdę, bo teraz tak, potrzebujemy jajeczka. Jajko, wtedy trzeba to rozbić. Skłócić jajko, tak? To się mówi. Dobrze, starczy, bo nie chodzi nam o to, żeby tutaj nam jajko ubić, tylko je rozkłócić. Tak wygląda. Taką ma konsystencję. I teraz, proszę Państwa, smarujemy bułeczki. Dobrze, także bierzemy jajeczko i każdą bułeczkę tak smarujemy dokładnie. Bułeczki dzięki temu będą takie piękne, ładne, kolorowe. No i gotowe. Prawie. Została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia z tymi bułeczkami przed pieczeniem. Mianowicie bierzemy wykołaczkę. Wiecie, co będziemy teraz robić? Zobaczcie, co będziemy robić. I uwaga, uwaga, to jest wiedza bardzo cenna, niespotykana i robi tą różnicę, wiecie? Po czym się poznaje, że je się coś od starej gospodyni albo od ucznia, amatora. Mianowicie przekuwamy tak każdą bułeczkę kilka razy. Przekuwamy po to, żeby w czasie pieczenia ta para, która będzie sobie parować z sera i ogólnie z ciasta, miała ujście. Gdybyśmy tego nie zrobili, to w czasie tego pieczenia ta bułeczka by była owszem taka piękna, napompowana, buchniasta, ale później po wystygnięciu zrobiłaby się tylko taka cienka warstwa ciasta u góry. O, bateria. Ale po upieczeniu ten farsz, raczej nie farsz, bo jak jest słodki, to jest nadzienie z tej bułeczki, czyli nasz serek, całkowicie by się rozwarstwił od ciasta. Także wiecie, gryzie się taką bułkę i się okazuje, że tam jest pełna powietrza. Wiecie, o czym mówię? Na dole jest jakieś tam nadzienie i to ciasto stanowi taką kopułę. A tak, jak je przekujemy, to ta bułeczka będzie taką jednolitą całością. I to jest ta tajemnica. Tyle nam wyszło serniczków, brakło nam sera, więc wyciągnęłyśmy z mamą porzeczkę, przecieraną porzeczkę, czarną porzeczkę z cukrem. To jest mistrzostwo świata. Teraz muszę zobaczyć, jak ty robisz. Zobaczymy, czy twoje będą pękać, czy nie. To są zrobione przez mamę, te, które widzieliście, zrobione były przeze mnie. I dużo popękało. Zobaczymy, jak ona to robi. Też. Te są z dżemem, ale tamte ze serem, a widzisz, ty robisz tak. Widzisz. No dobrze, to będziemy piec razem tak samo. To nie przeszkadza, że porzeczka z serem. Moje to były takie wielkie, bo ja bym to chciała od razu wszystkie zrobić, a mamy takie malutkie, eleganckie. Oj, że babcia kiedyś na takie mówiła bycze oczka. Bycze oczka, tak jak ty robisz, czy tak jak ja? Nie, takie malutkie właśnie. Malutkie. Bycze oczka. Bycze oczka. Ty to masz cierpliwość, ja bym chciała od razu mieć, wiesz, wszystko zrobione. No dobra, są już zdecydowanie gotowe. A dlaczego popękały? Przecież was poprzekuwałam. I dlaczego popękaliście? No ale przyznajcie, że mimo tego, że popękały, to i tak świetnie wyglądają. Tylko niektóre popękały, nie? No nie mówcie, żebyście nie zjedli takich. Ja będę jadła te popękane, żeby nie było widać. Dobra, wyciągamy je z pieca. Ach, nie mamy rękawicy. Dobra, także te wyciągamy.
Dajemy do ostygnięcia. W międzyczasie, jak te drugie się jeszcze robią, to chłodzimy piec. Wiecie? Trzeba włączyć piec, żeby nie wkładać tej kolejnej partii do takiego gorącego pieca, wiecie? One potrzebują po prostu też mieć chwilę czasu na wyrośnięcie, bo jak się włoży do takiego gorącego, to od razu po prostu one są, drożdże są od razu zabite. No dobrze, moje popękane bułeczki są gotowe. Teraz posypiemy je cukrem pudrem. Nie mam sitka, już wiem, nie mam sitka. Posypiemy troszeczkę. Oczywiście, jeżeli lubicie, możecie sobie te bułeczki też polukrować. Przygotować sobie lukier, na gorąco polać. Ale wiecie, zakładamy cały czas, że to są takie rzeczy, wypieki, które kierowca bierze w trasę. A wszystko, co jest polukrowane, polane polewą, to niestety w transporcie, po transporcie wygląda bardzo kiepsko. Teraz, a dwa, że w czasie jedzenia wszystko opada, no i niestety brudzi tapicerkę w aucie, więc ja akurat wolę z cukrem pudrem i w trasie to się też lepiej sprawdza. No, to ładnie kruszymy jeszcze do końca. No. Gotowe. Poczekajcie. Którą sobie wybrać? Albo tą, albo tą. Dobra, wezmę tą. Czekajcie, czy wy to widzicie? Patrzcie to. Wybiorę sobie taką jedną do środka. O Jezu, jakie one są mięciutkie. Trochę się mi rozlazła. No bo co zrobić? Bo jeszcze miękko, bo jeszcze ciepło, gorąco. O, właśnie, bo jeszcze gorąco. Popatrzcie na to. O Jezu, jakie to jest dobre. To już kończę, bo następną. Czekajcie, już to naprawiam. Dobrze, że mi powiedzieliście. Właśnie tak to było, prawda? Tak to się za dziecka jadło. Takie były Milky Waye, prawda? Z naszego dzieciństwa. No. W sumie to dobrze, że mi tyle popękało. Ten brzydsze zjem, żeby nie było widać, że mi popękały. Do kawy też się nadają. Gotowa. Piec wystygł. Zobaczymy. Jeszcze drugi raz po wrześnięciu nakłuwałam. Zobaczymy, czy popękają. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me. No i co? To samo ciasto, to samo nadzieje. Mamy nie popękały, moje popękały. I co z tym teraz zrobić? No i co? Widzicie? I mamie wyszły niepopękane, a mi popękały. I czemu to się tak stało? No bo ciasto dużo wymaga ciepła i czasu. Nie można się śpieszyć. Ty zrobiłaś takie malutkie, ci wyrosły takie jak moje. Co ja robiłam większe, chciałam szybciej zrobić. Szybciej mi załatwiono. Ale popatrzcie na to. Wiecie, jak to będzie smakować? O Jezu, ale to będzie smakować. Taka porzeczka. No dobrze, zrobione, ostygły, stoją na wystawę. Może też oczywiście do jedzenia. Część serniczków. Co nam brakło sera, to dorobiłyśmy z dżemem porzeczkowym. Ale już nie mam siły jeść tego z porzeczkami. Najadłam się serniczku. Więc teraz pod klosz. O, popatrzę, w aparat nie mogę trafić. I dajemy.
No, jednak do końca jeszcze nie wystygły, bo paruje mi klosz. Także zanim je przykryjecie po upieczeniu, upewnijcie się, że są naprawdę zimne, bo jeżeli zamkniecie je w takie półciepłe, to Wam się rozmokną i będą takie jakby spryskane wodą, więc nie polecam. Natomiast bardzo polecam przepis, bardzo polecam takie bułeczki. Tak jak zawsze powtarzam, pamiętajcie o tym, że domowe wypieki to nie tylko kwestia tego, że są dużo lepsze w smaku, są zdrowsze, nie mają konserwantów, mają mniej cukru, ale to jest właśnie ta dodana wartość, że kierowca, który spędza większość swojego życia w trasie, gdy bierze taką bułeczkę, co wiadomo, że jak ona się spakuje do worka i przeżyje transport zazwyczaj do ciężarówki, czy gdzieś tam jeszcze wrzucone do lodówki być może, to ona się trochę pokieraszuje i będzie płaska i tak dalej, ale uwierzcie mi, że kierowcy, którzy w trasie wyciągają takie jakieś właśnie ciasta, bułeczki, jakieś rzeczy, ciasteczka z domu przywiezione od żony czy od dzieci, to po prostu jedzą te ciasteczka, słodycze czy w ogóle potrawy z takim namaszczeniem, że nawet jak muzykalce wyjdą, to uwierzcie mi, że oni tak się chwalą tymi rzeczami przywiezionymi z domu. Pewnie Wam się nawet chłop w domu nie przyzna, ale wiecie, jak oni pokazują zdjęcia swoich żon, swoich dzieci między sobą, no, pokazują, chwalą się tutaj, patrzcie, tu moja żona, patrz, jakie tu ma zdjęcie, nie? Patrzcie, to, że tam kabiny mają powieszane zdjęciami żon i dzieci, no to na pewno wiecie, bo to pewnie jak dzwonicie, to widzicie, ale to, że tam między sobą się przechwalają, to tego nie wiecie, ale ja teraz się tutaj wygadałam pewnie za kierowców, także zachęcam jak najbardziej. Domowy wypiek to zawsze taka, wiecie, to jest taka miłość przysłana do męża w trasie czy do partnera. Także jak sobie robi kawę na przerwie i sobie wyciąga to coś tam, to właśnie tak sobie przenosi się do domu. No, także zachęcam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co upieczemy? Nie wiem.